pikniki naukowe, szkolne festiwale nauki, te duże i te mniejsze, a nawet te online. To miejsca, gdzie można spotkać kluby młodego odkrywcy. Opiekunowie i klubowicze chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i zarażają pasją do eksperymentowania. Pikniki to również szansa na to, żeby uczyć się od innych pasjonatów nauki. W tym filmie zebraliśmy wiedzę, którą mamy jako społeczność KMO. Dowiemy się, jak wybrać doświadczenie na piknik, jak przygotować stanowisko i jak pracować ze zwiedzającymi, a także jak stawić czoło czekającym na nas wyzwaniom. Ciekawych zjawisk są tysiące, ale czy wszystkie nadają się do pokazywania na festiwalu czy pikniku? Jak wybrać najlepsze? Urządzamy burzę mózgów i wybieramy najciekawsze związane z tematem pikniku pomysły. Moim zdaniem trzeba brać pod uwagę trud wykonania, ciekawość eksperymentu oraz możliwości ukazania rzeczy. Oczywiście musi być bezpieczny przede wszystkim, ale też ciekawy. Завжди враховую інтереси дітей. От те, що вони хочуть, їхній запит. Обираю такий експеримент, в якому менше пунктів, які можуть піти не так, тому що це найчастіше трапляється. Ja wybieram taki eksperyment, żeby był atrakcyjny, bezpieczny, powtarzalny i na efekt nie trzeba czekać zbyt długo. Zwróciliście uwagę na wiele ważnych elementów. Przyjrzyjmy się drodze od pomysłu do wyboru doświadczenia. Wydaje mi się, że ten eksperyment możemy nazwać piknikowym, ponieważ może go wykonać zarówno dziecko, jak i dorosły, no i zabrać ze sobą efekt swojej pracy do domu. To prawda. Wydaje mi się, że dużą zaletą tego doświadczenia jest to, że jest interaktywne, bo angażuje do myślenia i działania. I przedstawia jakieś rzeczywiste zjawisko znane każdemu z nas, ale w bardziej przystępny sposób. Pora na zadanie dla Was. Przedyskutujcie, jakie doświadczenie wybierzecie na stanowisko i przetestujcie je w klubie. Dla ułatwienia wyboru mamy dla Was 5 cech dobrego eksperymentu piknikowego. Wiemy, co będziemy pokazywać, ale jak się do tego przygotować? Posłuchajmy, jak robicie to w klubach. Pikნიკის ტექნიკით ადრე ვემზადებით. ვარჩევს სახალისო ექსპერიმენტებს, ასევე ვითვალისწინებთ უსაფრთხოების ნორმების დაცვასაც. Przede wszystkim trzeba pamiętać o bezpieczeństwie i interaktywności. Przygotowując stanowisko na piknik, należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu go, ponieważ podczas wykonywania eksperymentów może ono ulec zniszczeniu, zabrudzeniu lub zalaniu. Musimy zadbać o to, żebyśmy mieli dużo miejsca, aby swobodnie eksperymentować, aby ci, którzy do nas podchodzą, mogli nas dobrze usłyszeć. Ділю завдання і демонстрації в залежності від тих, кому це будемо демонструвати і показувати, хто буде брати участь в цьому процесі. Обираємо максимально безпечні матеріали для наших експериментів, адже безпосередньо глядачами є діти дошкільного wieku переважно. To stanowisko na pierwszy rzut oka wydaje się gotowe, ale jeszcze zapomnieliśmy o kilku ważnych rzeczach. Podpięciu kabli, podklejeniu obrusu i podstawieniu kosza. Elementy niebezpieczne trzymajmy blisko siebie, tak samo apteczkę. I nie zapomnijcie o butelce wody do picia. Teraz zadanie dla Was. Znacie już doświadczenie. Weźcie kartki i mazaki, zróbcie razem listę rzeczy do przygotowania oraz podzielcie się rolami przed i w dniu pikniku. Animowanie to bycie w bezpośrednim kontakcie ze zwiedzającym. W taki sposób, by to on dowiedział się jak najwięcej z naszego eksperymentu i samodzielnie go wykonał. A jak Wy rozumiecie animowanie? Wystarczy powiedzieć, chodź pokażę Ci coś niezwykłego. დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე როგორ მივტანთ ამ ექსპერიმენტს მაყურებლამდე. საჭიროა არტისტიზმი და მაყურებელთა ყურადღების მიპოვებაც. Na stanowisku po prostu prezentujemy swój eksperyment. Zachęcamy innych do samodzielnej pracy, pomagamy, ale nie wyręczamy.
Треба, якщо це якийсь важкий експеримент, який треба добре зрозуміти, то його не треба якимись словами незрозумілими говорити, його треба говорити людською mową. Zachęcamy do wspólnego eksperymentowania i nie dajemy żadnych gotowych odpowiedzi. მნიშვნელოვანია რომ პიკნიკზე მოსულ სტუმრებს შევთავაზოთ რაღაცა მათთვის ახალი, საინტერესო და გასამახსოვრებელი. Na naszym stanowisku nie wykonujemy doświadczeń, lecz pomagamy w wykonaniu ich. Staramy się jednak to my pytaniami doprowadzać do tego, żeby to oni jak najwięcej wnioskowali, jak najwięcej samodzielnie myśleli. Wspomnieliście o zadawaniu pytań, które zachęcają odwiedzających do samodzielnego eksperymentowania. Czas na Wasze zadanie. Wypiszcie wszystkie pytania dotyczące Waszego doświadczenia, które chcielibyście zadać zwiedzającym. Sprawdźcie, zadając je sobie w parach, czy są ciekawe, czy zachęcają do działania, czy każdy może na nie odpowiedzieć. Animując, pamiętaj, że nie chodzi o sprawdzenie wiedzy, z którą przyszedł zwiedzający, lecz żebyście razem coś odkryli. Wokół Waszego stanowiska zgromadziła się już publiczność. Jedni tylko patrzą, inni wszystkiego dotykają, zadają dużo pytań naraz. Ciekawe, z jakimi wyzwaniami na stanowisku mierzycie się na piknikach. Czasami mamy tremę i mówimy po cichu. Największym wyzwaniem była dla nas różnica wieku i wiedzy uczestników pikniku, ale poradziliśmy sobie świetnie, ponieważ byliśmy przygotowani. Najtrudniejszym wyzwaniem na pikniku może być pogoda. Może być upał albo deszcz, więc lepiej od razu przygotować sobie stanowisko w namiocie. ყოფილა შემთხვევა, რომ დაგვექცა პერეკისი და შესაბამისად ის ექსპერიმენტი ჩავარდა. ამიტომ აუცილებლად უნდა გქონდეს სარეზერვო ექსპერიმენტებიც. Dla mnie największym wyzwaniem jest sytuacja, kiedy nie umiem odpowiedzieć na czyjeś pytanie, bo po prostu czegoś nie wiem. Staram się wykorzystywać taką sytuację do wspólnych poszukiwań. Na przykład odpowiadam, szczerze mówiąc nie wiem tego, ale może sprawdzimy to, gdy zrobimy to i tamto. Дуже багато було якраз нашої аудиторії, тому було важко дати відповіді на запитання кожного із відвідувачів, проте ми старалися і мені здається, що ми справилися із цими випробовуваннями. Mówiliście o tym, jak trudno jest, kiedy podchodzi do Was zbyt wielu zwiedzających naraz. Odkryłem, że pomocne jest zwracanie się do wszystkich, nie do jednej osoby. Nawet gdy doświadczenie wykonuje jedna osoba, staram się angażować całą grupę poprzez zadawanie pytań o to, co widzą lub jak myślą, co się stanie. Czas na Was. Pomyślcie, jak może wyglądać Wasz najgorszy piknik. Co może się nie udać? Czego się obawiacie? Jakie niespodziewane sytuacje mogą Was spotkać? Wypiszcie je, a potem zaproponujcie, jak można temu zaradzić. Co zrobić wcześniej, żeby ich uniknąć. Animacja stanowiska nie kończy się z odejściem ostatniego zwiedzającego. Omówcie potem w klubie, co się udało, a nad czym warto jeszcze popracować. Jeśli nadal się zastanawiacie, czy animowanie na piknikach to coś dla Was, to posłuchajcie tych, którzy znają się na tym najlepiej. Udział w pikniku naukowym to niezwykła, ekscytująca, inspirująca przygoda. Na poziomie przygotowań budzi naszą kreatywność i buduje świetne relacje klubowe. Jest też fantastyczna w momencie interaktywnego animowania w czasie pikniku. Jeśli zastanawiacie się, czy to dla Was, to zdecydowanie tak. Спершу це може здатися не цікавим, не страшним, а може і страшним, але коли ти показуєш досліди, працюєш з аудиторією, тобі ця робота подобається і після piknikів в тебе залишаються нові враження. Najważniejsze w animowaniu jest radość z eksperymentowania i radość z przebywania z drugim człowiekiem, czego nam w obecnym czasie bardzo brakuje. Найголовніше – це такий звук, який видає дитина, коли щось зрозуміла. Типу «А-а-а». Uczę się odważniejsza i uczę się występować.
świetna wspólna zabawa i poznawanie nowych ludzi. და ბოლოს, როდესაც სტენდის წინ გახარ და უყურებ ამდენ დამთვალიერებლებს და მაყურებელს, თავარია შენი თავდაჯერებულობა და სიამოვნების მიღება იმისგან, რასაც აკეთებ. Zastanawiacie się, co będzie najważniejsze w tym wszystkim, to pamiętajcie, że chyba właśnie wspólnie spędzony czas. Nie zastanawiajcie się i uczestniczcie ze swoimi dzieciakami w tych piknikach. Trzymajcie się.